na zawodach szybowcowych w Milewie, pierwszy dzień. Pogoda jest dosyć wilgotna, całą noc padało. Tu pod stopami mam wyczep. Pod stopami, tu gdzie stopy. Dobra. Także dzisiaj pierwsza konkurencja, około 300 km. Zaraz startujemy. Dobra, czekaj. Można naprężać. Naprężaj, dojechał. Naprężam. Startuj. Także przed sekundą się wybiłem. No wyczepiłem wysokość 600 metrów. Podstawę myślę, że tak na razie na 800. Także najważniejsze dzisiaj to też przetrwać, utrzymać się w powietrzu. No na razie cały czas 600 metrów. Ja mam 600, podstawa może z 200 metrów nade mną. No i tak trzeba będzie rzeźbić. Na razie średniego noszenia mam tyle, że nie opadam. Zaraz mi się to trochę poprawi, bo mam w okolicach 1 metra teraz średniego noszenia. Więc pilnuję tego. Znowu 600 metrów. Spróbuję to dokręcić maksymalnie. No i chyba nie będę za długo tutaj krążył, bo tu jest dosyć nisko ta podstawa. Spróbuję poszukać czegoś na północ, w okolicach Ciechanowa. Pierwszy punkt zwrotny to będzie Parciaki, to jest w okolicach Jednorożca, miejscowości Jednorożca, na północny wschód. Później Muława i powrót tutaj. A w okolicach 200 paru kilometrów może się da to rozciągnąć do około 300. Zobaczymy. A czy te chmury się też znowu nie przebudują tak jak 2 dni temu i nie zaczną zasłaniać, czy nawet dawać jakieś opady, bo też tak może być. Znowu padało całą noc i pół dnia, więc tej wilgoci się nazbierało. Dobrze, na razie z południowego zachodu lekki wiatr w okolicach 10 km na godzinę. Więc on jakoś nie będzie na pewno dzisiaj przeszkadzał. A ja już mam 700 metrów. Także tutaj trochę z jastrzębiami pokrążymy. Aczkolwiek trochę spada to noszenie. Tak, jest tutaj bardziej. No już mnie wyprzedziły w tym kominie. No dobrze, do Parciaków jeszcze 42 km. Podstawa na 1100 na razie, teraz mam 900 i wlatuję pod następną chmurę. Spróbuję tego nie kręcić za bardzo. Zobaczymy, czy się uda.
Tak, za dobry komin, żeby go odpuścić. Kręcę go. Dzisiaj takie 1,8 trzeba szanować. No i latam teraz w obrębie Przasnysza. Trafił się dobry komin, dobra chmura, chyba też i warunki się poprawiły. Właśnie wlatuję w cylinder, właśnie go zaliczyłem. I sobie jeszcze trochę polecę do punktu. Bo wydaje mi się, że warunki się poprawiły, więc trzymam się tej myśli i lecę dalej. Dobrze, jestem tutaj w okolicach miejscowości Kadzidło i plan mam taki, żeby mimo, że te warunki są dosyć dzisiaj trudne, to jednak te 300 km taki trójkąt zrobić, więc konsekwentnie tutaj dobiłem do właściwie 100 km od Milewa. Teraz się wykręcam, podstawy już osiągnęły w okolicach 1300 metrów, może 1400, zobaczymy. I lecę następną nogę tego trójkąta w kierunku Muławy. Plan mam taki, żeby tam za tą Muławę kawałeczek jeszcze polecieć. Tak jak widzicie, ponad 2 teraz. I wracam z Muławy do Milewa i to będzie zamknięcie trójkąta, 300 km. Także jak wyjdzie, zobaczymy. Na razie nic się nie przebudowuje, trochę nawet lepiej niż w czwartek jest. Nawet nie widać tego, żeby to tak się miało przebudowywać. Wygląda to całkiem nieźle. Zresztą tak w prognozach też było, że miałoby to wyglądać całkiem właśnie fajnie. No i tak wygląda. Także kręcę ten komin 1200, jeszcze parę metrów i zawracam w stronę Muławy. Na razie komin dnia, ponad trójkę do góry, już 1400, także podstawy się znacznie podniosły, niżej Mazur. Ostatnie kółko to było i lecimy dalej. Do Muławy jeszcze 15 km. Tutaj widać to miasto. No ja lecę troszeczkę dalej w głąb tego cylindra. Tam zawracam do Milewa. Na razie 165 km przeleciane. Wysokość 1000. Za chwilę będę szukał noszenia. Okolice Muławy, trasa na Gdańsk. Wysokość 1300, noszenie do 2 metrów. Lecimy dalej. Okolice Działdowa tym razem. Jestem już poza strefą Muławy, także jeszcze tutaj 20 km na północ spróbuję przelecieć i wracam do Milewa.
trochę inny krajobraz, bardziej takie, te pola są większe i mniej chmur zdecydowanie. Wydaje mi się też, że chyba trochę te podstawy tutaj są niższe. To zaraz jak dokręcę będzie wiadomo, na razie 1200. Autopilot. No i pięknie wygląda na to, że będzie 1800. Godzina 15. Dzień się rozkręcił. Ani śladu po obfitych opadach dzienno-nocnych. To tak jakby po prostu nie było wilgoci. Ciekawe. Dobije do 1900. Dobrze, lecimy dalej. No dobra, jestem jakieś 100 km od domu. No i tutaj zaliczam mały kryzys przy tych jeziorkach. Kominy są takie jakieś... Nie jestem w stanie tego na razie wykręcić. No zobaczymy. Może nie w tą stronę kręcę. Może w drugą powinienem. Zobaczymy. Teraz. Generalnie są tu jakieś noszenia, ale tak jakby takie nieskonsolidowane, takie... A teraz mam 0 w ogóle, czyli coś nosi, gdzieś jest to centrum, ale nie potrafię określić gdzie. Chmury nade mną są, jakieś takie, co prawda poszarpane, ale są. No i teraz takie pojawiła się trójeczka bez kompensacji, czyli w okolicach 2 metrów było takie przez chwilę noszenie. Zobaczymy. Ewa Radio, blisko 7 go, przymierza się do pola, miejscowość Kanigłówek. Kanigłówek. Podwozie wypuszczone i zabezpieczone. Duże pole. Dobrze, chyba mam to. Co prawda jest to jedyneczka, ale nie będę się kłócił. Maciek właśnie podchodził do pola, a nad Mławo spotkaliśmy się na 1500.
Tam coś się dzieje chyba na trasie do Milewa, w sensie niedobrego. Może przestało nosić albo coś, więc ja też będę pilnował teraz już tej wysokości. No więc znalazłem w końcu trójkę. I to po prostu ten komin chyba ciągnął do siebie wszystko z okolicy. No i mam teraz wyjazd, no z 800 metrów poleciałem trochę pod wiatr, zaryzykowałem, odbiłem z trasy pod takiego małego kumulusa. No i to zadziałało, także jest szansa, że wrócę. Piękny komin. Okolica też fajna. Także kręcę to i zasuwam do Milewa. Jak wrócę, będzie 300. No i 500 metrów odzyskane. Wysokość 1500. To już 1600. Fajnie. Trochę się Alto nasuwa i Cirusa, ale na razie jest tego niewiele, więc jest szansa, że nie przeszkodzi to w powrocie. I kolejne fajne jeziorko i troszeczkę piaseczku i mamy komin 1,5 metra, 1000 metrów wysokości, 57 km do Milewa. Idzie to trochę wolniej niż myślałem. Maciek przed momentem wylądował w polu, a miał dolot z Milewa, wydaje mi się. Nie wiem, co on zrobił, gdzieś poleciał i go zdusiło chyba. No ja robię wysokość. Pewnie jeszcze co najmniej 1 lub 2 kominy po trasie będę musiał dokręcić. Trochę się nasuwa takiego średniego zachmurzenia, które lekko zacienia słońce. Na pewno ma to jakiś wpływ na termikę. Mam nadzieję nie na tyle duży, żeby nie generować kominu, więc liczę na to, że słońce jeszcze troszeczkę popracuje. Jest godzina 16. Właśnie nie 15:50, za 10:04. Także jeszcze trochę tego dnia powinno być. Natomiast dużo Cirusa się nasuwa z zachodu, co zapowiada znowu zmianę pogody i tak ta pogoda codziennie inna. Że ciekawie jest. Tak, do Milewa 20 km, wysokość 900, chmur coraz mniej, wszystkie takie trochę w cieniu. A to dlatego, że z zachodu nasuwa się coś takiego, takie mleko. Na wschodzie tak jakby aktywność też się wygaszała termiczna, chociaż wczesna godzina jeszcze. Jest 16:30. Także jeszcze przynajmniej 3 godziny dnia. No ale tak dzisiaj się wcześniej jakoś kończy. Chyba właśnie przez tego Cirusa.
wracam. Wygląda na to, że nawet będę miał trochę wysokości nad Milewem, żeby zrobić rundę do lądowania. Mam nadzieję, że nie przydusi mnie za mocno, tak jak teraz trochę dusi. O, tylko przyspieszymy. Okay. No i nad tym lasem powinno trochę zacząć nosić. O, tak jak tutaj. No, do Milewa mam same takie laski, także one będą tutaj mnie cały czas podrzucać, w związku z tym, że zakumulowały trochę tego ciepła przez dzień. A teraz, kiedy nie są zasilane, no to ziemia się szybciej wychłodziła, lasy trochę dłużej i one dłużej będą też oddawać to ciepło, które mnie napędza do lotu dalej.